Istnieją takie połączenia, których po prostu nie warto stosować. Nie ubieramy koszuli z krótkim rękawem pod marynarkę, pod towarzystwo na eleganckim bankiecie uzna to za faux pas. Nie kładźmy ananasa na pizzę neapolitańską, bo to doprowadzi typowego Włocha do potężnej hipergestykulacki nadgarstkowej. Nie lajmy też soku malinowego do piwa, bo to przecież niezdrowe. Taki sok to przecież sam cukier. Szczyt popularności diesli, który przypadł na koniec lat 90. i pierwszą dekadę XXI wieku, odcisnął potężne piętno. Wiązało się to z tym, że producenci chętnie montowali jednostki wysokoprężne do tych mniej zdroworozsądkowych modeli, co może się wydawać lekko ekscentrycznym działaniem. Diesle nie powodują nadprodukcji testosteronu. Przeciwnie, raczej implikują wytwarzanie hormonu rodzinnego. Nie zmienia to faktu, że na rynku możemy znaleźć kilka ciekawych 15, 20 czy 25-letnich coupé, które klekoczą spod maski. Oto 5 naszych propozycji. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zanim do konkretów, to krótka sekcja słownikowa. Coupé z francuskiego oznacza ścięty i bynajmniej nie chodzi o jecznicę czy głowę Ludwika XVI. Chodzi o charakterystyczny kształt tyłu auta, który poprzez to rzeczone ścięcie nadaje jego sylwetce bardziej zawadiackiego charakteru. Problem w tym, że duża część nazywana coupé to tak naprawdę dwudrzwiowe sedany, które zostały naznaczone ładną nazwą, która miała przyciągać tych o większym stężeniu paliwowe we krwi. No i takim przypadkiem jest chociażby BMW 3 E46 w wersji coupé. Trudno powiedzieć, że tył tego auta jest ścięty. Sportowego charakteru jednak temu autu odmówić nie można. Inżynierowie BMW znacznie poprawili sztywność konstrukcji, bo aż o 70% względem modelu E36. Sprawiło to, że mimo większej masy E46 prowadziło się lepiej i było zdolne do szybszego pokonywania zakrętów od poprzednika. W tym modelu Bawarczycy montowali wiele silników, ale do coupé najbardziej pasują rzecz jasna jednostki 6-cylindrowe, a najlepiej odliczanie zacząć od pojemności 2,5. Jednostki o oznaczeniu M52, czyli 2,5 i 2,8, ale również te nowsze występujące w wariantach po tzw. Life Cycle Impulse, czyli po faceliftingu, czyli M54 o pojemności 2,5 i 3,0, dadzą satysfakcję z dynamicznego użytkowania dwudrzwiowej trójki. No i są rzecz jasna diesle. Nie wiem, czy warto wspominać o wersji 2.0, ale 3.0 to trochę inna para, bardziej dystyngowana para kaloszy. Legendarna jednostka M57 daje E46 to, czego nie dają benzynowe odmiany, czyli bardzo duży moment obrotowy. I tu nawet nie chodzi o tę elastyczność, ale o to lekkie kopnięcie turbo i to bezwysiłkowe rozpędzanie się do nierozsądnych prędkości. Jednostka ta przekształca nieco charakter auta. Ze sportowego licznika, który nie skończył liceum, w jego bardziej wyrafinowanego kuzyna, który zna 3 języki obce i gra w padla. E46 w wersji coupé niestety nadal dzierży niechlubny tytuł dresowozu, ale ten stan powoli się zmienia. Naprawdę zadbane egzemplarze powoli opuszczają zakres cenowy, który zwracałby uwagę użytkowników, których nie stać na utrzymanie takiego auta w dobrym stanie. A wy, jak sądzicie, jaka przyszłość czeka model E46? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Zmieniamy Monachium na Ingolstadt i teraz coupé nie tylko z nazwy. Trudno bowiem nazwać Audi TT dwudrzwiowym sedanem. Można je natomiast nazwać rynkowym sukcesem, bo pierwsza generacja tego modelu, czyli 8N, sprzedała się w 270 tysiącach egzemplarzy, co na ten segment jest wynikiem bardziej niż zadowalającym. Charakterystyczny, inspirowany Bauhausem design w połączeniu z dobrymi silnikami wpłynęły na entuzjazm klientów, a ich pozytywne uczucia były wzmocnione również tym, że Audi wypełniło lukę, którą Volkswagen wykreował, nie kontynuując produkcji Sirocco czy Corrado na przykład. A co z generacją 8J? To już prawie 20 lat od tej premiery, a to chyba nieco zapomniane auto, choć niemieccy inżynierowie starali się płynąć na fali sukcesu. Nowe wcielenie, podobnie jak pierwsze, bazowało na płycie podłogowej Golfa, jednak dostało zupełnie inne, przekonstruowane tylne zawieszenie, unikalne do tego modelu. Wprowadzono system Audi Magnetic Ride, czyli amortyzatory o zmiennej sile tłumienia. Pod maską pojawiły się zupełnie nowe jednostki, w tym charakterystyczne dla marki silniki 5-cylindrowe. I generalnie TT8J było bardzo cenione jako nowe. No dobrze, ale gdzie w tej historii jest diesel? W 2008 roku zaprezentowano odmianę wysokoprężną z motorem 2.0 TDI o mocy 170 koni mechanicznych i napędem quattro. No i w sumie co z tego? W teorii ta odmiana powinna być lekceważona przez klientów tak samo jak to środkowe dziecko przez swoich rodziców. I na początku mogło tak być, ale jest jeden argument, który dziś przemawia za tym, żeby na poważnie zainteresować się tą wersją. Chodzi o bezawaryjność. W
W 2008 roku koncern Volkswagena już oporał się z chorobami wieku dziecięcego jednostki 2.0 TDI, ale jednostki benzynowe 1.8 TFSI z rodziny EA888 i 2.0 TFSI z rodziny EA113 do najtrwalszych nie należą, szczególnie jeśli patrzymy na egzemplarze z początkowych lat produkcji. A biorąc pod uwagę to, że zaraz i tak takim kilkunastoletnim dieslem do centrum nie wjedziemy, to może warto się za takim autem obejrzeć. Opuszczamy segment premium, no i Niemcy. Czas na przygodę i to z 2 Włoszkami naraz. Brzmi zachęcająco? Dla niektórych tak, choć pewnie na innych nazwa Alfa Romeo przywraca traumatyczne wspomnienia i już wybierają numer do swojego terapeuty. Chociażby dlatego za jednym zamachem omówimy 2 modele. GT i Brera. Te 2 auta pokazują niezwykłe podejście Włochów do produkowania aut. To są teoretycznie 2 zupełnie inne wozy. GT bazuje na 156 i 147, a Brera na nowszej 159. Oba auta miały zupełnie inne silniki pod maską, a stylistycznie różniły się od siebie jak Włochy na południu Europy i Włochy na południu Warszawy. Niemniej jednak były to dwudrzwiowe coupé o de facto podobnym charakterze. Nawet cenowo specjalnie się od siebie nie różniły, chociaż nieco świeższa Brera była trochę droższa. Jest jeszcze jedno podobieństwo. Najlepszymi jednostkami w obu samochodach były diesle, choć to trochę wymaga ode mnie wytłumaczenia. W modelu GT jednostki 1.8 Twin Spark i w szczególności 2.0 JTS nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Ale tutaj na ratunek przyszedł 1.9 JTD, czyli niezwykle trwały diesel. Dla niektórych problemem może być wątpliwa kultura pracy, ale z drugiej strony warto pamiętać, że tylko w modelach z motorami wysokoprężnymi Włosi montowali system Q2, czyli po prostu szperę. Nawet topowa wersja z 3.2 V6 pod maską jej po prostu nie posiada. No właśnie, 3.2 Busso. Legendarna jednostka oczywiście również jest warta polecenia, ale po pierwsze jest ich mało na rynku, a po drugie nie wszystkim musi pasować ogromne spalanie nawet w takim samochodzie. Przechodząc do Brery, tutaj sytuacja jest nieco inna. 3.2 V6 to już nie Busso, ale jednostka z rodowodem GM, podobnie jak 2.2 JTS. A diesle? Pod koniec produkcji pojawił się niezły 2.0 JTD, następca 1.9, ale najlepszą jednostką do tego auta było bezsprzecznie 2.4 JTD. 5-cylindrowa jednostka wprowadziła nieco szlachetności i choć nie legitymowała się taką bezawaryjnością co 4-garowa 1.9, to charakter tego motoru zdecydowanie pasuje do takiego GT, jakim jest nomen omen Brera. I tak w 2009 roku zaprezentowano wersję 1.75 TBI, ale skoro to tylko 4 cylindry i brak różnicy w osiągach w stosunku do 2.4 JTD, to po co przepłacać? Bo warto właśnie wspomnieć, że Brerę w dobrym stanie dostaniemy za około 30-40 tysięcy, lecz za wariant 1.75 będziemy musieli trochę dopłacić. Zadbane GT z 1.9 JTD dostaniemy za około 20 tysięcy polskich złotych. Było Bertone, był Giorgetto Giugiaro, to teraz Pininfarina. Ale bynajmniej nie zostajemy we Włoszech, jedziemy do Francji. I tutaj też kompilacja 2 aut, czyli Peugeot 406 Coupé i 407 Coupé. Jest to zupełnie inny case niż w przypadku Alfa Romeo. Lub mówiąc po francusku, Le Cas du Front. Jest to historia pięknej kobiety i zapomnianej młodszej siostry. 406 Coupé, choć nosi tę samą nazwę co limuzyna klasy średniej, to nie ma z nią nic wspólnego. Projekt i jego budowa to w całości dzieło Pininfariny. To tak, samochód francuski składano we Włoszech. Projekt powstawał relatywnie długo, ale gdy w końcu ujrzał światło dzienne, to klienci oniemieli z wrażenia i nazwano to auto nawet najpiękniejszym coupé na świecie. Oczywiście trzeba zachować proporcje, ale w tym przedziale cenowym trudno było znaleźć coś równie imponującego. 407 Coupé nie kontynuowało sukcesu poprzednika. Samochód nie posiadał tego samego rodowodu Pininfariny i chyba po prostu nie był tak imponujący, mimo że inżynierowie również postarali się o to, żeby ten samochód nie tylko dobrze wyglądał, ale również jeździł wyraźnie lepiej niż czterodrzwiowy odpowiednik. W obu autach poszerzono rozstaw kół, a także usztywniono i obniżono zawieszenie. Te wozy mają jeszcze 2 cechy wspólne. Jedną z nich jest obecność silnika diesla. 406 dopiero po liftingu wprowadzono jednostkę 2.2 HDI, która podobnie jak w przypadku E46 daje tę dieslowską siłę, która de facto pasuje do auta typu Gran Turismo. No jasne, lepiej kupić 3.0 V6, ale to już droższa zabawa. W 407 dostępny był 2.0 HDI, silnik uchodzący za trwały oraz 6-cylindrowy 2.7 HDI, który trwały nie jest. Ale abstrahując od wersji silnikowych, zarówno 406 i 407 Coupé zdają się być nieco zapomniane. Przeglądając ofertę w internecie zorientujecie się, że oba wozy są śmiesznie tanie. Ceny młodszego 407 oscylują w okolicach 15-20 tysięcy, a starsze 406 może być nawet tańsze, chyba że mówimy o wersji 3.0 V6. Jednak nadal nie będą to ceny zaporowe, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu 20-30 tysięcy, więc tutaj apel.
Pośród różnych bardziej popularnych coupé z tego okresu może weźmiecie pod lupę również opcje francuskie, a może nawet w dieslu. Na ostatni ogień francuski Aston Martin, czyli Laguna Coupé. No i wielu może powiedzieć, że bym się wypchał z tym patetycznym wyolbrzymianiem i możecie mieć trochę racji, ale nie powiecie, że Renault Laguna Coupé to brzydkie auto. I trzeba pamiętać o jednym. Ta konstrukcja ma już 17 lat i powoli puka do drzwi przy ulicy Youngtimerów. Mimo że wszystkie znaki na nadwoziu i we wnętrzu mówią, że to właściwie nowoczesny wóz, to jednak odmianą wysokoprężną z początku produkcji w przyszłym roku nie wjedziemy do SCT. A tak się teraz wyznacza samochody klasyczne, prawda? Odstawiając te niewybredne żarty na bok, Renault postarało się, by ich pierwsze od lat 80. coupé tej klasy było udane. Model bazuje na Lagunie trójce, choć skrócono rozstaw osi, zwiększono rozstaw kół, a także zwiększono sztywność nadwozia o 25%. W połączeniu z opcjonalnym systemem 4Control daje to całkiem satysfakcjonujące wrażenia z jazdy. Jasne, nie jest to bolid F1 Renault z 2006 roku, ale nie jest to również taczka pokroju Williamsa z 2019. Gama silnikowa w tym modelu również jest interesująca, a nawet bym powiedział, że imponująca. Benzyny 2.0 turbo z rodziny F, czyli bardzo udane jednostki, a także 3.0 V6 konstrukcji Nissana. Trochę się to kłóci z przednim napędem, ale jeśli nie przeszkadza Wam spalanie, to czemu nie? Diesle było 2.0 DCI o mocy 150 lub 178 koni i to według mnie w jakiś sposób optymalny wybór. Co ciekawe, klekot mod maską można było dostać w odmianie Monaco GP. Nic tylko pogratulować poczucia humoru Francuzom. Dostępne było również 3.0 V6 DCI oraz, uwaga, 1.5 DCI. Połączenie sporego coupé z silnikiem rodem z Clio lub Megane, znów należą się gratulacje kolegom z Francji. Niemniej Laguna Coupé to bardzo ciekawy wóz, z wymarłego już gatunku, więc może trzeba się pospieszyć, dopóki podaż na rynku jest dosyć duża. Za zadbany egzemplarz zapłacimy około 30-40 tysięcy złotych i choć tak jak wspomniałem, 2.0 turbo to super jednostka, to jednak nie skreślałbym dieslu. Tak jak wspomniałem na początku, coupé to trochę gatunek na wymarciu, a szczególnie te, które nie są ultra drogie, a przy tym uniwersalne. Bo nie mówię tutaj o autach bezkompromisowo sportowych. Wszystkie wozy, które wymieniłem, to raczej samochody typu Gran Turismo, za które nie zapłacimy zbyt dużo, a zyskamy trochę odmiennego wobec wszechobecnych SUV-ów charakteru. A jeśli lubimy sobie pojechać gdzieś dalej, to w sumie czemu nie wybrać diesla? Dajcie znać, czy dla Was coupé musi mieć rasowy motor benzynowy, czy jednak dalibyście szansę poczciwemu klekotowi. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.